Moje pudełka po pomalowaniu wcale się nie chcą zamykać i wyglądają o właśnie tak. Papier ścierny nie pomaga, po szlifowaniu dalej pudełko zachowuje się tak. Ale odkąd wymyśliłam sposób, jak sobie z tym radzić, w ogóle mnie to nie stresuje. Jeżeli na końcu uznacie, że film był przydatny, dajcie mi kciuka w górę. Ja to lubię, a YouTube lubi jeszcze bardziej, ponieważ wtedy powiększa mi zasięgi. Za chwilę pomaluję całkiem normalne pudełko do deku. Kiedyś zawiasy były wkręcane i można je było odkręcić do malowania. Obecnie praktycznie już zawsze występują tylko wbijane, czyli takie. Pudełko maluję pierwszy raz farbą akrylową i staram się malować tak, aby części wrażliwe pokryć jak najcieniej. A wrażliwe są właśnie zawiasy oraz powierzchnie styku wieczka z dołem. Zawiasy zamalowuję całe, zarówno na zewnątrz, jak i od środka. Jak widzicie, starałam się bardzo dokładnie w tych miejscach rozetrzeć farbę, aby nigdzie nie powstało mi jakieś niepotrzebne zgrubienie. Zazwyczaj pudełka maluję 2 albo 3 razy, a po pierwszym malowaniu już jest mały ząg. Pierwsza niezbyt gruba warstwa farby, a pudełko już w tym momencie się nie domyka. Ja to wiem i moje pudełko to wie, że po drugiej warstwie farby będzie już tylko gorzej. Moje suche pudełko wygląda tak. Wieczko filuternie sprężynuje, a szpara ma ponad centymetr. Papierem ściernym zawsze przelatuję całe pudełko, bo wyszlifować trzeba, ale jedno jest pewne, to nie pomoże. Natomiast na 1000% pomogą 2 patyczki do szaszłyków. Patyczki umieszczam przy zawiasach, ale ważne jest miejsce ich włożenia. Umieszczam je tak, aby między wiekiem a pudełkiem zmieściły się moje palce i zostało jeszcze odrobinę luzu. Moje palce w tym wypadku stanowią asekurację, żeby nie przedobrzyć. Chociaż przedobrzenie to zazwyczaj nie jest duży problem, ponieważ polega na wyciągnięciu zawiasów. A jak się wyciągną, to trzeba je po prostu z powrotem wbić. Ale po co ryzykować, gdy można wypróbować mój sposób? Wkładam gdzie trzeba patyczki do szaszłyków, pod pokrywkę wsadzam palce i zaczynam delikatnie dociskać. Zazwyczaj tą czynność powtarzam 2 albo nawet 3 razy. Po pierwszym dociskaniu już jest trochę lepiej. A jeżeli pudełko okazuje się bardzo oporne, warto przesunąć patyczki w stronę zawiasów. Im bliżej damy je zawiasów, tym dźwignię mamy mocniejszą i trzeba bardziej uważać, żeby zawiasów nie wyrwać. Po drugim przelocie już jest całkiem dobrze, ale idealnie absolutnie nie jest. Najczęściej dociskam naraz oba zawiasy, czyli wkładam patyczek zarówno z prawej, jak i lewej strony pudełka. Ale jeżeli pudełko jest wyjątkowo oporne, można regulować zawiasy oddzielnie. Tadam! Gotowe, a zawiasy nieuszkodzone, zobaczcie, wyglądają ok. Inspiracją do zrobienia tego filmu było pytanie zadane na naszej grupie na Facebooku. Pod filmem zostawię Wam link do niej. W fajnym towarzystwie dzielimy się tam radami i pomysłami. A jeżeli mogę Wam w czymś pomóc, to koniecznie napiszcie na grupie albo na inspirello.pl.